I witamy wszystkich noszących w sobie nasionka prastarego źródła światła i miłości, któremu jesteśmy wdzięczni za to, że wspólnie możemy wzrastać w bogactwie, świadomości rynkowej, umiejętnościach tradingowych i tak dalej, tak? Pamiętamy czerwcową korektę w trendzie, tak? Czyli tak zwany Machu Picchu. Nasze 100% utrzymały się również w tym roku, które zazwyczaj są następstwem tego jest upswing 4 dni handlowym przed 4 lipca, tak? Czyli to już jest niedługo. W tym roku Laremu to wychodzi w okolicach początku lipca, także zobaczymy, jak to będzie szło. Rynki na ten moment są mniej więcej zgodne, tak, że mieliśmy to wydarzenie i obserwowaliśmy już tutaj od chwili wcześniej, także gratuluję tutaj Michałowi, Andrzejowi za fenomenalne rozegranie tych swingów. No i zobaczmy, co Larry ma nam do powiedzenia tutaj w tym odcinku. On u siebie na stronie, my to śledzimy, wrzucił wideo, no nie jest długie, tak, około 8 minut, także przejdźmy do rzeczy. Hey gang, this is Larry Williams. This is being recorded June 24th, 2023, kind of maybe the first edition of our focus on stocks. We had hoped to get something going with stockcharts.com, but there's been some delay there, so we're going to do it directly and at least get this kicked off. Okay, I'm going to start with a look at the Dow Jones Industrial Average. The red line is the short-term cyclical pattern that's been the most dominant. As you can see, what it suggests, we come down, immediately bounce a little bit. Tak, to mówimy o krótkoterminowym cyklu. But it looks like the next really good buy point comes around the first week of August. Notice how strong that cycle has been recently. That's been when all the really good market rallies. Tak, o większych cyklach, tak? Czyli tutaj mam krótkoterminowy cykl, większe podbitka w okolicach właśnie początku sierpnia, ale czekamy jeszcze. The next really excellent buy point of the market. Well, I think that's where it's going to come. On a longer term basis, that's the blue line, which suggests we're going to continue rallying. Dłuższy terminowy cykl, przypominam, 3-letni rynek byka, tak? Ten rok, następny i kolejny, gdzie ten rok jest najbardziej turbulentny. Także grudzień, marzec przyszłego roku, no może zrobi się ciekawie. Zobaczymy, jak to będzie szło. Should continue up to the end of the year, but you can see there's no bear market in sight. Next, I'd like to look at a really strong trade that's coming up almost right here, right now in the stock market itself. The blue line you see is the seasonal pattern of the S&P E-minis. Notice that we're looking at the June, July, this is where July starts. If we're to buy on the first trading day of... Tak, tutaj mamy sezonowy wzór, tak, na S&P 500, czyli widzimy początek As you can see, at least in 2021, there was a nice rally there. So there's been a strong seasonal pattern for prices to rally just starting around the end of June. Silny sezonowy wzór, How strong is that? Let me show you more. Larry tu o tym nie mówi, ale to jest pod 4 lipca rozegranie, czyli z reguły to rozgrywamy 4 dni handlowe przed 4 lipca. On w tym wideo o tym akurat nie mówi. Here was a seasonal pattern in 2020. Again, you see the first trading day of the month and what happened. Now, the actual low came a little bit earlier, but you can see that seasonal forecast has been really strong this time of year, starting the end of June, 1st of July, for a market to rally. There are, of course, no perfect trades. Here's a good example of when we saw the market rally. Here's a seasonal pattern. We should start to rally around the 1st of July. There's buying on the 1st of July. Ultimately, there was a rally, but prices went down first. Nie mieliśmy tego, było this is z lagiem. There's no guarantee to success in the market. Tak jest, to nie ma żadnej gwarancji. Mówimy tylko o kategoriach prawdopodobieństwa. But certainly, we know there's a strong bias to jakaś roadmapa. Ale mu trzeba przyznać, od tego roku bardzo dobrze, tak? Się rozwija. Scenariusz. Here it is. This is the seasonal pattern. Opisany w raporcie rocznym. Mamy ten raport roczny, bardzo ciekawy. Coming up. We're still back to jest bieżący cykl, tak? Czyli one zawsze się troszkę różnią. On używa timing solution, takiego oprogramowania do rozkminienia tego. We haven't gotten into that sweet spot yet, but there's the first trading day of July, and that's when the rally should begin. So sweet spot, czyli to strefa złotowłosej, dokładnie, tak? Czyli początek lipca, no 28 to jest 4 dni handlowe przed 4 lipca, także zobaczmy, już mi się wydaje od tej środy można obserwować, ale oficjalnie to będzie przyszły tydzień. Here we are looking at if you had bought the S&P. Tutaj mamy TDM, Trading Day of the Month Concept, czyli ile dni na przykład kupiłoby się przeszak. Jeżeli byśmy kupili pierwszego dnia lipca i trzymali 8-9 dni, no to przy takich parametrach ryzyka zysk jest wtedy tutaj w takich okolicach, jeżeli byśmy trzymali dalej, no to on, tutaj jest zysk i jeżeli byśmy trzymali dłużej, widzimy, ten zysk jest mniejszy, także to ten sweet spot optymalny to jest około 9 dni handlowych, czyli około 2 tygodnie. For 9 days and then exit on the first profitable opening. In the last 24 years, 79% of the time that trade's been correct. Czyli przez ostatnie 20 lat chyba 80% skuteczności ma ten percentage of winners. Well, if you exit after being in the trade just one day, you have czyli na 20 lat 4 razy coś było nie tak. 87% winners, but you don't make nearly as much money, $11,000 versus $29,000. But we can see clearly buying the first trading day of July, the longer you hold, there's a point you start to make a lot more money. Then it deteriorates, starting around trading day 9, 10, 11. So it looks like we have a good trade coming up here. Usually that trade lasts 8 to 9 days. Tak? If we're buying going long on the first trading days in July, you might be able to get in a little bit better on your own. You see where the seasonal sweet spot is as well. Anyway, guys and gals, we got a great trade coming up, short-term trade in the S&Ps. Now I'd like to focus on some individual stocks. Przypominam, to nie są porady inwestycyjne, to jest każdy kanał rozrywkowy.
Looking at AMD here, Advanced Micro Devices, pretty interesting stock. It's had a good rally recently. We look at our accumulation mam technique. It's been AMD. very good with that. Higher high-end prices, divergence from accumulation. No, na market podkupienie tych technologicznych spółek może być ciekawie. Teraz faktycznie korekcją. comes down, nice accumulation at virtually all of these buy points. And currently, we've seen buying that's come into this market. Notice in the past when that's happened, we've also seen Instytucjonalne kupowanie. rallies in price. It looks like to me we could pull back to about the $100 share target area, and that would represent a really interesting point to go long because of the longer term cyclical forecast says just about right here, right now, we should rally. These are intermediate term Tak, swings to in the jest market. dłuższoterminowa cykliczna analiza właśnie dla AMD. And it's been pretty good at calling and telling us in advance. So we see a nice buy point coming up around the 1st of July. And again, it looks like around the latter part of November. So we Tak have a jest. strong I listopad, grudzień. To w ogóle jest początek odpału dalej, tak? Pod 3-letni rynek byka. Także zobaczymy. Ten rok wiadomo, trudniejszy, ale and it's supported by the current technical position of the market. So there's one stock for us to look at. Now let's look at another. Here's the stock everybody wished they owned. Problem though, we had a big gap up here back tak jest. here. Tu każdy oczywiście by chciał mieć Nvidię, tak? And we have seen Ona już, bo to wideo było 2 dni temu, już teraz mieliśmy wczoraj zjazd. To wideo jest sprzed 2 dni. Push the market higher. That's been a really good indicator when we can My wiedzieliśmy już wcześniej, ale nagrywam na YouTube'a tutaj dla ludzi spoza naszego forum. expect higher prices. And now look what's happened. We've actually seen professional selling coming to this market. I suspect this gap is going to be a real magnet to see prices come back into this gap. Luka jako We've also magnes. seen some divergence in here. Przyciągać Clearly, magnesik, we haven't seen a zobaczymy. lot of professional buying recently. So let's take a look to see what cycles are telling us. Cycles are a bit mixed here. They suggest we can still rally, but there's a stronger intermediate term point in the market coming up in a month or so over here. So Mieszana cykliczna it looks sytuacja. to me like Także that's a może, mixed bag. My interest would be seeing if we get back into that gap area. Until then, I think we're probably a little more overbought than we are oversold. So czyli no, to Lary me, uważa, że this is jednak już market to be on the jest sidelines. wybrana. Here is the Tutaj all-time widzę, że favorite raczej tutaj nie ma okazji na tej Nvidii wielkiej. stock, Apple. Takiej średnioterminowej. In terms of seasonals as well. Right now, this is the seasonal time we should start to go up. Tak, We've czy seen buying Apple sezonowo powinien iść do góry, coming tak? into this market. A little problem. Looking at unbalanced volume, notice we've seen a higher price movement, but we've seen some divergence between accumulation in the market and price. That's not healthy. So let's turn our attention to the cyclical aspect of Apple. Oh, now things start to get really interesting. Apple's had a pretty good buy point. You can see about every 4 months, another buy point, another buy point. That's coming up in August, the latter part of July, first part of August. Right now, what cycles are suggesting is we Jabłuszko go back powinno and dojrzeć w down. okolicach sierpnia. Remember, cycles don't tell us the magnitude of the move. Just we should start to see a rally at this point, a decline at this point. So we're in the area where we'd expect declines. So let's keep our powder dry until we get into later July, at which point I would expect Apple to rally. And now let's talk about the stock everybody's talking about, Tesla. Cycles have been pretty effective in this market. Też AI. Again, keep in mind, cyclical lows just suggest we should rally at that time, rally at this time, rally here, rally over here. Oh, and we're coming Tak up jest, into cykliczne rally dołki nam te sugerują, że tutaj phase powinniśmy now. So I would podbijać. expect a decline, a pullback into this area, and then see higher prices. That's typically what's happened at the cyclical lows in Tesla. Jakiś pullback oczekiwany, ale no Tesla tutaj zobaczmy, jak zjedzie coś So trochę, with to... that in mind, let's take a look at the shorter term on a technical. I my obserwujemy potem te technologiczne spółki, żeby zobaczyć, czy na przykład Nasdaq nie jest gotowy i wtedy na indeksie też można to grać. Basis in our next chart. Tesla's been a bit of a mixed bag technically. It is following a seasonal pattern, which has been to rally. It's done that right well. You probably remember, or many of you saw in the Mad Money Show with Jim Cramer, we recommend the stock back here. It's had a huge move in the market. But now, the seasonal Z reguły dobrze pattern really podąża. is sideways more than straight up. We've seen some Ale selling coming in this sezonowy market. Usually when wzór we see tutaj z index reguły high raczej of góry. professional accumulation, we see rallies. We're not seeing that now. So I suspect we're going to see this market back and fill until we get into that cyclical low that I just showed you. Well, there it is. Wrapped up a projection of the stock market and also the major stocks in the market. Szybko, Hopefully we'll be able to do more of this and see what prosto, happens with Larry Williams' focus on stocks. But this is it, the first edition. Oh, and by the way, don't skutecznie. email me with questions about any of this. Tak, You're not Larry paying for this. prosi, It's żeby nie free wysyłać email. mu I'm not maili going i to nie reply pytać o te anybody's rzeczy. questions about any stocks. I just can't. We get so many emails Za as dużo is. So maili. please don't ask any questions about this. I know no more than what I just showed you. Podrzucę Let's jeszcze look. tylko kluczowy Yeah. wykres, So tak back- obserwujemy dla S&P 500, jak to ma wyglądać. No zobaczymy, czy to faktycznie tutaj wejdzie. Jak najbardziej. No na to lato przygotowujemy się, tak? Także sczytujemy dane, patrzymy, co robią instytucje. Instytucje na ten moment są na shortach, z tego co widzieliśmy. Zobaczymy, czy będą tutaj jakkolwiek redukować swoje pozycje. Zobaczmy tylko sobie szybko, jak to wygląda. No, long termy są na razie na shorcie. To byśmy musieli zobaczyć redukcję w instytucjonalnym pozycjonowaniu się, tak? Midtermy też by musiały jakoś domykać, to będziemy wrzucać. Jakby kogoś interesowało, no to robimy teraz zrzutkę właśnie na Primera, tak, z Daltonem, właśnie sztuka teorii aukcyjnej, wszystkie te rzeczy, których tam używamy, tak, te profile wolumenowe jak najbardziej. No i jeszcze rzecz, która mnie interesuje mocno, no to tego typu rzeczy, czyli mamy właśnie drugą zrzutkę, też dobry gościu, także to jest raczej dla osób, które by chciały zobaczyć, jak czytać takie wykresy, tak? Żeby po prostu troszkę się zapoznać z wyższej jakości danymi, tak, naprawdę są to ciekawe rzeczy, także wiadomo, zrzutki na forum, tak, jest primer, jest per volume,
Więcej informacji u nas na stronce jest. Tutaj wystarczy sobie kliknąć. Jest instrukcja obsługi grupy. Wiadomo, do obserwacji. Tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Powodzenia.